Witajcie w dzisiejszym odcinku. Rosjanie nie kupią wina poniżej 30 zł. Koniec pięknej przyjaźni i początek walki sądowej. Starcie Niemcy-Rosja. Hyundai sprzedaje fabrykę samochodów w Rosji za około 305 zł. Zachodnie koncerny opuszczają Rosję. Bosch sprzedaje kolejne fabryki w Rosji. Zapraszam. Dzień dobry, z tej strony Paweł Jeżowski i Mateusz Lech. Witamy w codziennym ekonomicznym przeglądzie informacji z Rosji. Dzisiaj na końcu ciekawa wiadomość, której jeszcze nie zdążyliśmy umieścić w agendzie, a więc zostańcie z nami do końca. Duże podziękowania, że komentujecie. Prośba cały czas o subskrypcję i przede wszystkim podawajcie nasze informacje, bo ostatnio dosyć duża fala negatywnych informacji na temat czy konfliktu, czy też sukcesów rosyjskich, a więc rosyjska propaganda działa bardzo sprawnie, szczególnie jeżeli chodzi o polską blogosferę. Natomiast jeżeli chodzi o realia i dane, ma to mało wspólnego z prawdziwymi danymi. Zaczynamy, słuchajcie, oczywiście dzisiaj od paska. Mateusz też dzisiaj będzie mówić, ale na razie będzie milczał. Jeżeli chodzi o waluty, nic się nie dzieje. Mamy stabilizację. Jeżeli chodzi o Uralsa, niewielki wzrost, natomiast kolejny spadek na gazie. No i to może zacząć martwić, no bo jest zima, a w zimie, znaczy jeszcze nie ma, ale już będzie niedługo, no ale powiedzmy, no już jest taki okres grzewczy, kiedy Rosjanie mają zarabiać jak nie w zimie, tak, a więc te ceny niskie, grozi dwa z przodu, a więc grozi znowuż poszukiwanie minimum, jeżeli odwilż w Europie będzie trwała dłużej. Tak, czyli jeżeli będziemy mieli dodatnie temperatury. I teraz Mateusz może przejść do krótkich informacji. Dzień dobry Państwu. Ja chciałem poinformować, Paweł, że zapomniałeś o jednej ważnej rzeczy. Tak, na pewno. Tak, nasze wideo. Trailer świąteczny. Ja mogę go puścić teraz. Przed shortami. Jedyny raport o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej, społeczeństwo, handel, system bankowy i przemysł. Czarno na białym wypunktujemy zarządzanie reżimu. Zapraszamy. Tak, 26 grudnia, w drugi dzień świąt, przygotowujemy cały czas dla Was specjalny raport o stanie państwa. Będzie o stanie Federacji Rosyjskiej, jak to wygląda w liczbach, jakie mamy dane i jakie trendy i czego możemy się spodziewać w przyszłym roku. Przede wszystkim dane będą bardzo czytelne, będzie dużo wykresów, będą niepodważalne informacje i to myślę, że raz na zawsze troszeczkę uspokoi rozgrzane głowy tych wszystkich ludzi, którzy mówią, że Rosja ma się świetnie i że gospodarka ich po prostu przebija wszystkie możliwości. Więc gorąco zapraszamy, można podawać dalej, później tą informację. Przechodzimy teraz już do informacji dzisiejszych, a pierwsza to 19 grudnia pierwsza partia jadalnych jaj z Azerbejdżanu w ilości 612 000 sztuk została sprowadzona przez punkt kontrolny Yarak Kazmylar, coś takiego, w celu dalszej sprzedaży w Rosji. Do 1 miliarda droga daleka, natomiast słuchajcie, w którym kraju na jedynkach wiadomości macie informację, że jaja przekroczyły granicę, nie? To jest po prostu... No wiesz, masz też informację, że i te zdjęcia z pustymi półkami, które w tym momencie chyba tylko te duże miasta są zabezpieczone, natomiast jeżeli chodzi o prowincje, po kolei padają kolejne mniejsze miejscowości, tak? Tam te jaja są wykupywane, ponieważ w Rosji w tym momencie trwa panika jajeczna.
No i wszystkie jaja są wykupywane. Tak naprawdę tylko te supermarkety największe i to w dużych miastach są jeszcze zabezpieczone. One mają większe magazyny, tak, chłodnie i tak dalej. A w przypadku tam, gdzie macie tą bieżącą produkcję i bieżące dostawy w tych mniejszych miejscowościach jest źle. Ja mówiłem, że będą braki, ty mówisz, że nie będzie. Akurat tutaj wyszło, że zaczęło się od jaj, a nie koniec, bo dzisiaj w komentarzu dnia będziemy mówili o wieprzowinie i o Chinach. Ty jesteś A więc lepszy w jaja, ja tak, jestem a więc lepszy w stopy. będą też inne produkty. Prawdopodobnie w przyszłym roku będzie innych produktów również brakować. Mamy informacje z Polski. Sąd Okręgowy w Lublinie uznał 14 cudzoziemców za winnych szpiegostwa na rzecz Rosji. 13 osób otrzymało wyroki od 13 miesięcy do 6 lat pozbawienia wolności. Muszą też zapłacić karę grzywny w wysokości do 15 000 złotych. Okej. Ciekawe, jak to się rozwinie. Unia Europejska nie zniesie sankcji wobec Rosji po zakończeniu wojny na Ukrainie i podpisaniu porozumienia pokojowego. Konieczne będzie, aby wszystkie kraje stowarzyszenia jednogłośnie za tym głosowały. Wystarczy, że jeden z 27 krajów Unii Europejskiej nie poprze zniesienia sankcji pod żadnym pretekstem, a tę kwestię można odwlekać w nieskończoność, twierdzą dyplomaci z Brukseli. Ja tak się zastanawiam, jak kraje Orbán powinien, tak, że nie, jednak jak nie dostanę tych pieniędzy, co z drugiej strony będzie ciągnął, tak. Ja myślę, że każdy kraj będzie chciał coś ugrać od Rosji. Jakieś odszkodowanko, jakieś zabezpieczenie, zanim zniosą, więc będzie to proces, może który dojść będzie do bardzo trwał takiej lata. przedziwnej sytuacji, że Ukraińcy będą prosili o to, żeby te sankcje znieść w ramach jakiegoś porozumienia pokojowego, a niektóre kraje będą mówiły, owszem, ale my czekamy na to odszkodowanie, tak jak powiedziałeś. Nie? Czujesz, jakie będą opinie w Polsce, jeżeli któryś z rządów będzie głosował za zniesieniem sankcji wobec Rosji? Jak teraz jest taka, wiesz, nagonka i Polacy są tacy ponoć rusofobiczni, to będzie wyborczy strzał w stopę, więc dla bezpieczeństwa nigdy żadna partia nie zagłosuje za Może być ciekawie, zobaczymy. To nie jest też tak chyba do końca, jak oni mówią. Część faktycznie tych sankcji trzeba będzie dekretem, ale część wygaśnie, bo tam też są takie klauzule w przypadku niektórych. Tak. Przejdźmy dalej. Mamy, słuchajcie, dzisiaj wizytę w Pekinie Michaiła Miszustina, premiera Federacji Rosyjskiej. Wczoraj był już minister finansów, mamy dosyć mocną delegację rosyjską, omawiane były i są kwestie finansowe oraz handlowe. Więcej o tej wizycie powiemy dzisiaj podczas komentarza dnia. Dokładnie. W okresie styczeń-listopad Rosja dostarczyła do Chin o 22% więcej ropy w wolumenie niż w poprzednim roku. Wartościowo w raportowanym okresie było tylko o 1% więcej niż w okresie zeszłorocznym, więc 22% więcej ropy wysłali, otrzymali 1% więcej pieniążków w zamian. Więc to jest bardzo dobry interes. Warto zwrócić uwagę, że eksport ropy stanowi 50%, ponad 50% całego eksportu do Chin. Takie to są rabaty. A teraz słuchajcie, małe zdjęcie i mała dla Was informacja. Sedan MG5 zdobył 0 gwiazdek na 5 możliwych w teście zderzeniowym w Australii. Kierowca i pasażerowie z tyłu narażeni są na śmiertelne obrażenia w wypadku i ten budżetowy chiński sedan już jest, który nie przeszedł tego testu zderzeniowego, już jest w sprzedaży w Rosji i prawdopodobnie będzie hitem sprzedażowym. Wszystko na to, dosłownie wszystko na to wskazuje. To świetnie. Jak ty podajesz zdjęcia, to ja też podam zdjęcia. Kładka w jednej z wiosek w Karelii ponad 8 milionów rubli kosztowała, oddana z pompą w lipcu. Tak wygląda dzisiaj w grudniu. Tu jeszcze zdejmiemy sobie może komentarz.
a może nie, bo nie umiem znaleźć. W każdym razie widzicie, jak to wygląda. Ważne, żeby pamiętać i wszystkim powtarzać o tym, że taka kładka oczywiście też się wliczyła w PKB Rosji tegoroczne. Jeżeli odbudują, to 2 razy będzie. No, ale odbudują w przyszłym roku, więc znowu się wliczy. A, no to w przyszłym roku Tak. też będzie wzrost. Tak. Mamy informację i wypowiedź, wydaje się, że zaskakującą, prezydenta Zełenskiego. Powiedział, że Ukraina oceni pomoc Niemiec konkretnymi krokami, a nie tylko słowami wsparcia. No, zobaczymy. Również jest informacja, że w tym momencie prezydent rozważa prośbę wojska, która prosi o mobilizację dodatkowych 450-500 tysięcy ludzi do armii. Zobaczymy, jak długo będzie rozważał i w którym to kierunku pójdzie. A amerykańscy urzędnicy sugerują, aby G7 rozważyło opcję przekazania zablokowanych aktywów Federacji Rosyjskiej Kijowowi w transzach za pośrednictwem Banku Światowego lub EBOR. Mamy prawdopodobnie informacje ze Stanów Zjednoczonych, takie są przecieki i taka jest wypowiedź republikańskiego senatora Jamesa Langforda, który powiedział, że porozumienie w sprawie zaostrzenia kontroli na południowej granicy Stanów Zjednoczonych i przeznaczenie dodatkowych środków finansowania na wsparcie Ukrainy zostanie prawdopodobnie uzgodnione w styczniu 2024 roku. Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości Anglii i Walii uznał orzeczenie arbitrażowe Trybunału w Hadze w sprawie odszkodowania za szkodę wyrządzoną grupie Naftogaz w wysokości $5 miliardów w związku z utratą aktywów na Krymie, podała spółka Naftogaz. To jest spółka ukraińska, z tego co pamiętam, więc... Tak, i to jest drugie orzeczenie. Już mamy sąd amerykański, mamy w tym momencie sąd Wielkiej Brytanii, brakuje jeszcze, ponieważ toczy się też sprawy w Europie. No, wszystko wskazuje, że Naftogaz będzie miał co zabierać, tak? No bo tutaj chodzi o to, że ma to orzeczenie, z tym orzeczeniem może w skrócie i w uproszczeniu w danym kraju pójść do komornika i zająć odpowiedni majątek, tak? Mając takie zabezpieczenie. I myślę, że coraz bliżej będzie informacja, prawdopodobnie w przyszłym roku będziemy Was informować o tym, że kolejne rosyjskie majątki są zajmowane przez Ukraińców. Mamy też informacje z Włoch, gdzie włoski rząd zatwierdził ustawę o przedłużeniu dostaw broni, pojazdów i materiałów wojskowych na Ukrainę o rok. Natomiast prezydent Putin podpisał ustawę, zgodnie z którą podstawy bezpieczeństwa i ochrony ojczyzny staną się obowiązkowym przedmiotem szkolnym od przyszłego roku. Tu Szojgu ja chyba zostawię na Jaruskiego. Bo jest dobrze, są bardzo ciekawe wypowiedzi ministra obrony Federacji Rosyjskiej, ale one są tak ciekawe, że pozwolimy sobie przeczytać w Jaruski. Natomiast przechodzimy do dłuższych informacji. Rosjanie najprawdopodobniej nie kupią wina poniżej 30 zł. Do 2025 roku spółek rosyjskich sklepów znikną wina tańsze niż 700 rubli. Stanie się to dzięki 1,5-krotnemu podwyższeniu ceł na dostawy z nieprzyjaznych krajów oraz podwyżce akcyzy na wina. Rząd podjął decyzję o podniesieniu stawek celnych na wina z krajów, które w lipcu nałożyły sankcje na Rosję. Od 1 sierpnia 2023 roku wzrosły tutaj te stawki celne z 12 do 20%. Ponadto od 1 maja przyszłego roku podwyższona zostanie stawka podatku akcyzowego na wina z 34 rubli za litr niemusującego wina do 108 rubli i z 45 rubli za litr wina musującego do 141 rubli. O tym opowiadał Paweł.
jakiś czas temu i mamy taką informację. Nowe cło będzie dotyczyć win importowanych w cenie do 5 euro za butelkę. Doprowadzi to do tego, że cała kategoria win w Rosji po prostu umrze. Biorąc pod uwagę zapasy dokonane przez dystrybutorów przed podwyżką cen, proces umierania tej półki rozpocznie się po świętach Nowego Roku i potrwa do początku 2025 roku. Mamy wypowiedź eksperta do spraw win i prezesa Simple Group Maksima Kashirina. Zauważył, że rząd nie ma wszystkich informacji na temat tego, jakie środki wsparcia byłyby naprawdę skuteczne. Jego zdaniem jest to dziwne myślenie, że jeśli wino importowane będzie dużo droższe, to wino rosyjskie będzie się lepiej sprzedawać. I tu jest jego cytat. Poważnie? Rosyjscy producenci również podniosą ceny. Cała kategoria stanie się droższa. Każdy normalny człowiek zrozumie, że jeżeli cała kategoria stanie się droższa, nikt nie zacznie pić więcej. Nie, bo jeśli jest droższe, to pijemy mniej. Picie mniej oznacza, że trudniej jest go sprzedać. Jeżeli trudniej go sprzedać, no to trzeba będzie podwyższać cenę, żeby mieć wyższą marżę. Zmiany odczują sieci handlowe, będące głównymi graczami na rynku niedrogich alkoholi. Już teraz są niezadowoleni z obecnej sytuacji, zostali już najprawdopodobniej, wiedzą o tym, pozbawieni dużego segmentu tanich produktów. Tak podsumował Kashirin. My o tym mówiliśmy kilka miesięcy temu, kiedy Tak. rząd to proponował, że to będzie problem, a to nie jest koniec problemów, bo będzie też zwiększona akcyza na mocniejsze alkohole od stycznia, a więc będzie drożej. I jedna uwaga, nie do końca się zgadzam, że jak będzie drożej, to Rosjanie będą mniej spożywać, ale o tym na samym końcu sobie powiemy, bo mamy bardzo ciekawą dla Was informację w tym aspekcie. Tak. A teraz sobie przechodzimy do informacji, słuchajcie, na temat końca pięknej przyjaźni rosyjsko-niemiecko-austriackiej. Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret, zgodnie z którym zostanie utworzona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która zajmie się zagospodarowaniem złoża kondensatu naftowo-gazowego Jużno-Ruskoje oraz złóż Achimow na złożu Urengoj. Bardzo ważne złoża, słuchajcie, które do tej pory udziały posiadały tam niemiecki Wintershall i austriacki OMV. No i ich udziały zostaną przymusowo sprzedane nowym rosyjskim właścicielom. Do tej pory były podzielone na 3 spółki. Tutaj Wintershall miał 35%, OMV miał 25%. No, w tym momencie głównie Gazprom przejmie te udziały. Natomiast część tutaj już ekspertów łączy to z informacją, że wcześniej 11 grudnia Volkswagen Bank, Siemens i inne niemieckie firmy zażądały od niemieckiego rządu federalnego odszkodowania z tytułu strat poniesionych w związku z niemożnością kontynuowania działalności w Rosji po rozpoczęciu specjalnej operacji wojskowej. Po naftowo-gazowym biznesie Wintershall, inne firmy zwróciły się do rządu federalnego również o odszkodowanie. No i tutaj podajmy tylko niemiecki koncern Siemens ocenił swoje straty w Rosji na 600 milionów euro po tym, jak musiał wycofać się i sprzedać swój rosyjski biznes i ostatecznie po ponad 100 latach zamknąć działalność w Rosji. No i teraz pytanie do Ciebie, Mateuszu, jak myślisz, kto pierwszy położy pieniądze na rosyjskich aktywach? Ukraińcy czy jednak Siemens i spółka? Myślę, że tu będzie wyścig dosyć zaciekły. Tak. Nie starczy dla wszystkich, to jest raczej pewne. Zobaczymy. Ale wiesz, ale to tylko nie Niemcy będą ścigać się, cała Europa się będzie ścigać, no bo teraz... Nie, wiesz, bo jeszcze wytłumaczę, jak to wygląda, bo część też nie rozumie tego mechanizmu. Niemiecki rząd w ramach do tej pory gwarancji tak zwanych
handlowych i eksportowych gwarantował niemieckim firmom, które inwestowały w Rosji, zainwestowane pieniądze. Tam jest fundusz gwarantowany. No i teraz to będzie tak, że najpierw niemiecki rząd z budżetu dosypie tym firmom, a potem będzie robił regres w stosunku do rosyjskich aktywów. Tak. No chyba, że będzie chciał się dołożyć, ale nie sądzę, tak, żeby niemiecki rząd i Scholz chciał tutaj dokładać się do tego interesu i zwiększać deficyt I to jest swojego państwa. to, czego gdzieś brakuje bardzo wielu komentatorom, którzy raczą nie zauważać tak wielkiego problemu, jak problem rozdziału kasy i tego powrotu do tego biznesu po wojnie. Gdy tu będzie gra o wiele miliardów, nikt tych pieniędzy nie odpuści. Znaczy, żeby było jasność, już od następnego roku, bo tu nie trzeba żadnej tam sądowej, tu chodzi o to, że jest siła wyższa, czy są wprowadzane sankcje, jest gwarancja rządu i teraz te firmy występują o odszkodowania nie od Rosji, od niemieckiego rządu. I one, te pierwsze wypłaty transz będą już w następnym roku. Tak, zobaczymy, ale chodzi o to, że niemiecki rząd... Oni to rozłożą, ale tutaj nie będzie tak, że może, być może i tak dalej. Nie, dostaną od rządu, a rząd niemiecki będzie przez lata wymagał ściągnięcia tego od Rosjan. Po prostu. Wojna, nie wojna, biznes czy nie biznes, najpierw kasa. Będzie musiało się to zgadzać. A jeżeli chodzi o takie perfidne praktyki Rosjan, to przejdźmy do Hyundai'a, bo wielu z Was pyta, jak to się dzieje. Hyundai sprzedaje fabrykę samochodów w Rosji za około 305 zł, więc dosyć okazyjna cena. Koreański producent samochodów Hyundai Motor zgodził się na sprzedaż fabryki w Federacji Rosyjskiej spółce rosyjskiej Art Finance. Kwota transakcji wyniosła symboliczne 7 tysięcy rubli, czyli około 305 zł. W wyniku transakcji Hyundai odnotuje stratę w wysokości niemal miliarda złotych, powiedział przedstawiciel firmy. Od biznesy z Rosjanami tak wyglądają. Z raportu wynika, że we wtorek Hyundai Motor odbył posiedzenie zarządu, na którym uzgodniono plan sprzedaży swojej fabryki. Fabryka nie była mała, słuchajcie, wytwarzała 200 tysięcy samochodów rocznie i produkowano w niej samochody Hyundai'a, ale też Kię. Wstrzymała produkcję w marcu zeszłego roku i tu jestem ciekaw, czy można ją w jakiś sposób przystosować do produkcji wojennej, bo wygląda na to, że to była duża fabryka, a była wyłączona z użytku, ale o tym się pewnie dowiemy w przyszłości. Zanim Rosja rozpoczęła specjalną operację wojskową na Ukrainie, jak oni to mówią, w lutym ubiegłego roku Hyundai był jednym z największych graczy na rosyjskim rynku i wraz z Kiją sprzedał łącznie 373 tysiące samochodów, wyprzedzając tym samym lidera rynku rosyjskiego, Avtovaza, który teraz też ma problemy, o czym mówiliśmy wczoraj. W maju Art Finance, szefa dealera Avilon, trzymającego u sterów się pana Andrzeja Pawłowicza, kupił, o której mówiliśmy wcześniej, fabrykę niemieckiego Volkswagena w Kałudze. I ta informacja w połączeniu z informacją tego, co się dzieje w fabryce Volkswagena, napawa mnie odrobinę optymizmem. Tam zwalniają masowo i wycinają sprzęt, zmieniając fabryki w duże magazyny na samochody z Chin i mam nadzieję, że ta fabryka Hyundai'a czy Kii, bo to produkowano razem, będzie w ten sam sposób wykorzystana i ktoś tam nie pomyśli sprytnie, żeby to jakoś lepiej wykorzystać. Mam nadzieję, że potną, ogołocą i zostawią magazyny na chińskie samochody i to by było dla nas wszystkich najlepiej. A jeżeli jesteśmy przy firmach, które opuszczają Rosję, no to mamy informację, że belgijska firma produkująca głównie piwo, InBev, zgodziła się sprzedać swoje udziały w rosyjskiej spółce joint venture swojemu partnerowi, tureckiej firmie piwowarskiej Anadolu Efes.
I tak to wygląda, że po rozpoczęciu operacji specjalnej w zeszłym roku najwięksi producenci piwa w Czechach się wycofali. No i tu mamy chyba wszystkich producentów czeskich. Potem się wycofał holenderski koncern piwowarski Heineken. Potem mieliśmy informację o tym, że się wycofał również Carlsberg. W tym momencie, jeżeli chodzi o Belgów, no to tutaj wartość do tej pory tych rosyjskich fabryk była oceniana na mniej więcej ponad $1 miliard, a więc to nie jest jakieś coś małego. Tu Natomiast miliard, tam nie wiemy do miliard i tak końca, kapie. za ile oni oczywiście sprzedali to Turkom. No wygląda na to, i to jest ciekawe, że jedną z pierwszych gałęzi tych zachodnich, no to są firmy, które produkują alkohol. Wydawałoby się, że one powinny tak do końca zostawać jeszcze dzień dłużej, a tutaj się większość tych zachodnich firm wycofuje w Rosji. Ale to nie jest koniec, słuchajcie, jeżeli chodzi o informacje, bo mamy informacje od Boscha, które sprzedaje kolejną fabrykę w Rosji. On takich fabryk ma 7. Niemiecki koncern Bosch, przypomnijmy, wstrzymał produkcję we wszystkich swoich przedsiębiorstwach w marcu zeszłego roku, natomiast no cały czas szukał chętnych na sprzedaż swoich fabryk, no i teraz znalazł na kolejną, tym razem pod Petersburgiem, sprzedał tureckiemu funduszowi inwestycyjnemu Can Holding za ponad $20 milionów. Myślę, że też była To chyba też okazja. Mhm. Tak, zwolnił już w tym momencie wszystkich swoich menadżerów w Rosji oraz całą, jak gdyby zamknął sprzedaż detaliczną. W sumie Bosch posiadał w kraju 7 zakładów produkcyjnych, oprócz fabryki w obwodzie leningradzkim były to przedsiębiorstwa w obwodzie saratowskim, gdzie produkowano elektronarzędzia, części samochodowe, urządzenia grzewcze, grzejniki. W kwietniu zakłady Engel zostały kupione przez S8 Capital, a zakłady w Samarze zostały kupione przez Wsuenami. Dzisiejszy odcinek nam się taki utworzył pod wpływem fali odejść z Rosji, sprzedanych biznesów i zamknięcia tego, co się zaczęło rok temu. My robiliśmy program, bo część z Was dopiero doszła niedawno. My robiliśmy programy o tym, jak wygląda opuszczanie rynku rosyjskiego, jak jest to skomplikowane. Wbrew temu, co mówiono, że zachodnie firmy wciąż są w Rosji i wciąż mają się dobrze, duża część tych firm po prostu rozpoczęła proces zamykania, zwalniania ludzi, próby sprzedaży. To trwało, po części było blokowane też przez rząd rosyjski, natomiast tu widzimy efekty. 2 dzisiaj fabryki od roku nie produkują, dopiero teraz zostały sprzedane, nie? Więc to tak niestety wygląda. No, każdy też chce jakiś grosik tam też przytulić, nie? Czasem choćby A 305 Rosjanie zł. proponują oddajcie za darmo. No tak. Albo czekajcie, tam są specjalne rabaty, specjalne zgody, proces jest bardzo długi i skomplikowany, kontrolowany tak naprawdę przez rosyjski rząd, no natomiast też Rosjanie no nie chcą, żeby te fabryki stały puste, bo Tak. też się robi taka sytuacja. I dlaczego firmy się decydują, tak jak na przykład Hyundai? Dlatego, że wolą odpisać sobie stratę, mieć zamknięty ten biznes, niż tą stratę odpisywać sobie co rok no bo tak prognozują, że być może przez następne kilka lat będą musiały odpisywać sobie straty i nie chcą tego robić, a więc są względy typowo ekonomiczne. I obiecana ostatnia informacja, słuchajcie, Rosjanie będą mniej pić. Tak, ale nie dlatego, że wina powyżej 30 zł. Nie. Będą mniej pić w statystykach, będą nowe normy picia. Rosyjski rząd właśnie zatwierdził koncepcję ograniczenia spożycia alkoholu do 2030 roku. Poinformowała o tym służba prasowa Ministerstwa Zdrowia, przypominając, że podobna koncepcja została wprowadzona przez Władimira Putina już w 2009 roku i jest cały czas kontynuowana. Tak. Zgodnie z nowymi normami zakłada się, że do 2030 Rosjanie będą musieli średnio zużywać nie więcej niż 7,8 litra etanolu rocznie,
co odpowiada 3,5 litra wódki miesięcznie. Obecnie zużycie etanolu wynosi prawie 9 litrów rocznie na osobę. Dużo To jest i muszą tak bardzo redukować. dobrym takim wynikiem, no bo to jest jeden z najniższych, tak, jeżeli chodzi o statystyki europejskie. No azjatyckie też, no więc koncepcja słuszna. Ja tutaj podpowiadam rządowi i ministerstwu, żeby było sprawiedliwie i żeby nie było, że sąsiad sąsiadowi ten limit wyczerpie, należałoby kartki wprowadzić. Sprawdzony pomysł z sukcesem. Każdy dostanie swój limit, będzie dokładnie wiedział, ile mu zostało, czy może poświętować, czy może musi się zamienić na, nie wiem, wieprzowinę z kolegą, bo akurat A więc mnie tutaj ile... proponowaliście, żeby dekretem to załatwić. Jest dekret, tak, tylko trzeba jeszcze odpowiednie procedury wprowadzić. Połowa drogi już jest, że tak powiem. I tym optymistycznym akcentem kończymy. Przekroczyliśmy 30 minut, mimo że dzisiaj wycinaliśmy kilka rzeczy, no ale tyle się dzieje w Rosji, że brakuje czasu na wszystko. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.